Witamy Was wszystkich serdecznie w kolejnym dniu. Jesteśmy nieco niewyspani, bo jest chwila po 6 rano. No i tak jak mówiliśmy wczoraj, wybieramy się na poranne safari. Także pokażemy Wam, jak to wygląda, pewnie jakimś fajnym birolkiem. Dokładnie, na razie odgłosy z dżungli, które wydają zwierzęta, są mega super. A jak się obudziliśmy, były takie dziwne odgłosy, także zapowiada się fajnie. Trochę szkoda tylko, że nie ma takiego prawdziwego wschodu słońca, bo jest dużo chmur, ale to też ma swój jakiś taki klimat. Odpływamy na nasze safari. Siedzimy centralnie przy silniku, bo to fajne miejsce, bo jesteśmy wyżej, ale nie wiemy, czy cokolwiek będzie słychać. Strasznie śmierdzi. Ale woda jest idealnie spokojna, zero wiatru. Szkoda trochę, że są te chmury, ale poradzimy sobie. No dobra, znaleźliśmy magiczne drzewo. Wszystkie zwierzęta z tego parku narodowego są na tym drzewie. Jakieś. Jeszcze latają te ptaki. O, przyleciał teraz. Dobra, tam gdzieś podobno jest gibon, ale jak go widzicie, to dajcie znać, bo my nie możemy go zobaczyć. Pan przewodnik nam właśnie opowiadał, że w porze suchej tutaj zdecydowanie obniża się poziom wody i tworzy się plaża, a także zaczynają rosnąć takie liście trawy z wody i pojawiają się słoniki. Niestety nie jest to teraz pora na to, ale wiedzcie, że są tutaj słonie. Tam skaczą małpki. Ale wow. Super. Ale się wspina na bambus. O, tutaj idzie jeszcze jeden. Małpki obejrzane. Wracamy na śniadanie. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to było są mega głośne. Więc jeżeli chcecie siedzieć tam, gdzie jest najciszej, to na dziobie. Co dziś mieliśmy na śniadanie? Sałatka, tościczki, był ryżyk, było jajeczko, parówek, arbuzik i jeszcze był banan, ale już się zmył. No i oczywiście tutaj mamy sklepik, jakbyśmy coś chcieli kupić. A tutaj mamy dostęp do wody pitnej, cały czas możemy sobie pić. I tam jeszcze jest kawka, herbatka, gorąca czekolada. Tak wygląda nasza restauracja. Jeszcze ciekawostka, jeżeli chodzi o prąd, no to w pokoju mamy tylko prąd na światło i wiatraczki. Natomiast jeżeli chcemy coś podładować, to tutaj mamy kontakty i tutaj się przynosi i ładuje na przykład telefony. I jeszcze jedna sprawa, jakbyście się zastanawiali, czy buja, czy nie, no bo to jednak jest na wodzie, to trochę buja czasami, zwłaszcza jak przepłyną łódki, to są takie fale i dzisiaj na przykład przepłynęła łódka i nie mogliśmy wstać z łóżka, się przewróciliśmy. Ale ogólnie jest nie buja. Zanim stąd się jeszcze wyniesiemy, to ja wam tylko chciałam pokazać moje ulubione miejsce tutaj, a mianowicie talerzanka. Wczoraj tutaj się tak wygodnie leżało i wieczorem tutaj leżałam i oglądałam piękne niebo i słuchałam odgłosów dżungli razem z Mikołajem, także było pięknie. Będzie mi was brakować. Tych widoczków, tych domków, tej wody. I ciebie, Kajaczku, też. Hejka. Hejka. No dobra, słuchajcie, czas na małe podsumowanie. Dzisiaj rano wstaliśmy skoro świt, jeszcze przed wschodem słońca.
O 6 rano pobudka, tutaj wszędzie było ciemno. Niestety trochę chmury pokrzyżowały nam plany, ale w sumie nawet ma to taki fajny klimat i też nie jest aż tak gorąco. Popłynęliśmy na safari. To safari okazało się spektakularnym sukcesem w porównaniu do tego, co my sądziliśmy. Więc zobaczyliśmy ptaki, zobaczyliśmy na przykład tukany, chociaż niektórzy nie do końca. Zobaczyliśmy małpy, zobaczyliśmy gibony, także rzeczywiście sporo było tych ptaków. No i przy okazji popłynęliśmy w jakieś nowe miejsca na tym jeziorze, także dla mnie całkowicie na plus. Tak, mnie się bardzo podobało. Nie spodziewaliśmy się, że znowu nic nie zobaczymy, ale zobaczymy jakieś ptaki. Te małpy naprawdę i te różne rodzaje, które zobaczyliśmy, były takim highlightem. Było naprawdę fajnie. No a teraz sobie zjedliśmy śniadanie. Za 20 minut musimy się wyczekautować, bo tutaj checkout jest o 8:50. I stąd popłyniemy sobie zobaczyć jakąś jaskinię, a przy okazji zobaczymy również takie słynne 3 formacje skalne, które są wizytówką tego jeziora. 12:13 będziemy już na lądzie, zjemy lunchek i wracamy do naszego resortu po samochód. I stamtąd myślę, że uda nam się pojechać do Summit Viewpoint. Summit Viewpoint. Bardzo byśmy chcieli zobaczyć Summit Viewpoint, więc postaramy się zrobić to dzisiaj. Dokładnie. No a na wieczór przyjeżdżamy do naszego ulubionego apartamenciku na Phuket. No i będziemy mieć ostatnią zieloną noc. No dobra, żegnamy się z naszym dzisiejszym domkiem. Nic nie zostało, oprócz pięknych wspomnień. Idziemy się bordować. Gabi karmi rybki. O, wow. Ale szaleją. Widziałeś? Taki mały update. Furtka nam się popsuła. Stoimy na środku jeziora i zastanawiamy się, czy panowie naprawią. Ale powoli się ruszamy z wiatrem. Tutaj koledzy twierdzą, że za 3 dni chyba dopłyniemy. Ja nam jeszcze znać, że tutaj nie ma absolutnie zasięgu telefonu, więc dobrze, że wyspa jest blisko. Ja chciałam dodać, że nasz przewodnik ma duży nóż, którym grzebie w środku. Mieliśmy kiedyś taki film, że nam się wydaje, że nóż jest do silnika, a jest dla nas. Udało się! Czekaj, no tak specjalnie podpowiedzieć. Po licznych przygodach dotarliśmy do jaskini, którą sobie właśnie zwiedzimy. Rakai Pecz. Jej! Tak wygląda ta jaskinia. Bardzo dużo stalaktytów, bardzo dużo stalagmitów. I to wszystko naturalne. Jaskinia niczego sobie. Nie jest źle, prawda kochanie? Trzeba uważać na nogi. Idziemy w głąb jaskini. Jak zwykle w naszych japonkach. Nie jest to dobry pomysł, nie próbujcie tego. Ale po prostu nie wiedzieliśmy, że mamy się na to przygotować. Sama jaskinia na razie bardzo fajna. Wejście było super do niej, ale jest tu dość ciemno, więc latarki są wskazane. My dostaliśmy od naszego przewodnika latarkę. Jest też woda na ziemi. Trzeba uważać. Powiem tak, zdecydowanie lepsza ta jaskinia niż ta poprzednia, w której byliśmy. Naprawdę robi wrażenie. Nawet Gabrieli się podoba. Taki tam pajączek.
Są nietoperze, szukamy Batmana. No już wychodzimy. Widzieliśmy piękne stalaktyty, stalagmity i pięknego pajączka tygrysiego i dużo nietoperków. Z całej tej jaskini najfajniejsze jest wyjście, bo rozciąga się taki przepiękny widok. Ale jesteśmy miło zaskoczeni. Naprawdę całkiem fajna była. A teraz jedziemy dalej. Dopłynęliśmy, dojechaliśmy, przeżyliśmy. Były małe przygody, ale my siedzieliśmy po dobrej stronie łódki, także jesteśmy już w porcie. Teraz jedziemy na szybki lunchik i odbieramy samochód. A gdybyście się jeszcze zastanawiali, jak to czasowo wychodzi, no to wypłynęliśmy o 9 rano, a jest teraz 11:30 i przyjechaliśmy pod Busikiem. Ale mieliśmy jeden stop, w sumie 2 stopy na robienie zdjęć, jeden na jaskinię, no jeden nieplanowany. Dokładnie. Teraz dostaliśmy lunchik, butelka wody i coś zawiniętego w papier. Zobaczymy, co tam będzie. Tak zwany unwrapping. Tada! Ryżyk. Już po lunchiku. Wiecie, oni nam tutaj mówią, że nam zapewnili lunchik w pięknym miejscu, w pięknych okolicznościach przyrody. Także idziemy zobaczyć, jakie są okoliczności nie przy stole. Jeśli umiecie tajski, wiecie, taki sobie języczek, to możecie sobie przeczytać tutaj, co to za pani. Ja nie wiem, ja się nie znam, ale mnie się podoba to, co się za panią znajduje. A mianowicie jeziorko, z którego właśnie przypłynęliśmy. Skoro mamy czas, bo mamy tutaj pół godzinki na ten lunchik, który trwał 2 minutki, no to idę jeszcze na jeden viewpoint. Może tutaj z tej strony będą inne widoki. Ale nie powiem, ciężko się idzie pod tą górkę. Będą zakwasy. Ale wiecie, po wyjściu na wielkiego Buddę na nogach, tutaj taka malutka górka to jest Pikuś. A jakie ładne widoki. I raz, 2, 3. Tak to się tam z drzewa wyłania. Budda sobie siedzi z dosyć ładnym widokiem na jeziorko. Tylko mu pozazdrościć. Obchodzimy teraz Buddę dookoła, żeby zobaczyć, co słychać z drugiej strony parku, czyli nie na jeziorze. I też piękne widoki. Górki pełno zieleni. Ekstra. No i z powrotem do busa. Dojechaliśmy, już jesteśmy w samochodzie. Pan bardzo miły, przypilnował nam go. Jechaliśmy tutaj godzinę busem. No i cóż, jak widzieliście pewnie na krótkich filmikach, pogoda się popsuła, więc na razie ustawiliśmy sobie GPS-a na Summit Viewpoint, ale będziemy decydować bliżej, czy pogoda jest wystarczająco dobra, żeby tam podjechać, czy nie. No zobaczymy, zwłaszcza, że po południu, znaczy wieczorem na Phuket mało lać, także trzymamy kciuki. Tak. Znaczy tak. I jedziemy. Dojechaliśmy do Summit Viewpoint.
Jak widzieliście, po drodze nie było zbyt łatwo. Co chwila naprzemiennie deszcz, słońce. No ale stwierdziliśmy, że jak tu jesteśmy, no to warto podejść. Jak nas złapie deszcz, to trudno, ale liczymy na to, że będzie ładnie. Jest gorąco. Bardzo parno. Zaparkowaliśmy tutaj i musimy podejść jakieś 900 metrów do góry. Także jesteśmy na miejscu. Tutaj podejście jest bardzo strome, ale to, co można zrobić, to można wynająć takiego busika, który was tam wiezie i zwiezie. No i właśnie tutaj kupujemy bilety. Pan już jedzie. Taka przyjemność, 90 batów. Wsiadamy. Coś widać. Dojechaliśmy już na viewpoint i teraz pokażemy wam, czemu warto tutaj przyjechać. Taki widok stąd zobaczycie. Widok tutaj jest piękny. No, niesamowite są te skały. To są właśnie te skały, które parę dni temu zwiedzaliśmy, jak byliśmy na wycieczce na Hong Island, wyspę Jamesa Bonda między innymi. Skały są właśnie tam. Ja wam powiem jedno, dlaczego warto tutaj wyjechać sobie za te 90 batów pick-upem. Tu jest, się gorzej idzie niż na Big Buddę. Także polecamy samochodzikiem. Ten viewpoint jest bardzo fajny również pod względem rzeczy, które można tutaj zrobić, znaczy zdjęć, jakie można sobie tutaj zrobić. Na przykład można wejść tutaj do takiego gniazda i sobie zrobić zdjęcie razem z tym pięknym widokiem, albo wejść na ten pomost i tam nic nie przeszkadza w zrobieniu zdjęcia. Także jeżeli będziecie w okolicy, polecamy Phang Nga i Summit Nangshe Viewpoint. Jak ktoś ma ochotę spać z takim widokiem, to tutaj są namioty. Można się rozbić, można na to mieć krzesełko. No i rano budzicie się tak. Ale klimatyzacji tam nie ma, więc my raczej zrezygnujemy. Według nas to jeden z najfajniejszych viewpointów, bo jest rzeczywiście spektakularny widok. Oprócz tego łatwo tu dojechać. No i wystarczy, że trochę się oddalicie od tego Phuketu, bliżej już znanego, i takie perełki można wyhaczyć. No i słuchajcie, później można podjechać na taki viewpoint, no i później wiecie, na którą wyspę chcecie popłynąć. Także naprawdę my mega polecamy. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Mamy nadzieję, że Kaosok wam się podobało. Mamy nadzieję, że viewpoint również. My z tym pięknym widokiem postanowiliśmy się z wami pożegnać. Także jeżeli wam się też coś podobało, zostawcie lajka, dajcie suba, napiszcie jakiś komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Jeden trip, jeżeli ktoś lubi przeoszczędzić. Słuchajcie, jeżeli wejdziecie tu z buta, to w dół i tak was zabiorą samochodem, więc oczywiście nie polecamy, ale gdyby ktoś miał potrzebę, żeby zaoszczędzić 60 batów, to jest taka możliwość. Naprawdę wejście na tą górę to jest wyczyn, więc lepiej wjechać. Nawet samochodem się ciężko tam wjeżdża, bo trzeba się cały czas trzymać. To nachylenie często jest jak 45 stopni, jak nie więcej, więc naprawdę dobre fury tu mają. A teraz co? Teraz bierzemy sobie szejki i lecimy na Phuket. No i tak żegnamy się z Phuket.